Cześć, cześć, witam Was w 65. vlogu. Moi drodzy, co prawda mam sporo zaległych materiałów z robót, ale dzisiaj postanowiłem wstawić dosłownie z wczoraj. Z wczorajszej pracy to będzie, można powiedzieć, szybka akcja, czyli dokładnie rzecz biorąc, wymiana zaworu spustowego w standardowym kibelku, w standardowej spłuczce, nie w zabudowie, tylko w zwykłym kompakcie. Dlaczego ten akurat materiał dzisiaj wybrałem? Bo ostatnio bombardowałem Was takimi dość długimi vlogami. Dzisiaj dam Wam troszkę odpocząć, będzie króciutki vlog, ale za tydzień zapewniam Was, że będzie już dłuższy, bo mam z takiej większej roboty. Także wracając do tematu. Kibelek każdy z nas ma w domu. Wodę mamy różną, zakamienioną, mniej zakamienioną. Woda niszczy uszczelki. Potem, co jest następstwem tego, zawory, czy ten napełniający, czy ten spustowy, który dzisiaj będziemy robić, po prostu nie trzymają, woda sobie psiurka do muszli, powoli ścieka, a licznik nabija cały czas. W tym przypadku wcześniej, tam 2 dni wcześniej wymieniałem zawór napełniający, zobaczycie, że tam jest nowy i powiedziałem klientowi, że zawór ten spustowy też jest do wymiany, jest już zakamieniony, uszczelka jest twarda, zmurszała i też do końca nie trzyma. No i klient zadzwonił do mnie, powiedział, że też wymieniamy, no i akurat dokładnie wczoraj pojechałem i to wymieniłem. Także naprawdę to jest szybka, krótka akcja. Nie zawsze tak gładko idzie, w tym przypadku poszło bardzo szybko, bardzo sprawnie, co zresztą zobaczycie. Czasami jest tak, że śruby są tak przerdzewiałe, że trzeba je tam ścinać czy ukręcać. Jest więcej zabawy. W tym przypadku poszło łatwo, szybko i przyjemnie. A jak to wyszło, to zapraszam do oglądania materiału. No i oczywiście zapraszam Was już za tydzień, gdzie wrzucę materiał z wymiany instalacji wodnej, znaczy odcinka rury wodnej, która to w starym bloku była już tak zakamieniona ta rura. Właśnie to wracamy do wody. Że już tej wody nie puszczała do kranu, do umywalki i do wanny. Czyli musiałem wykuć ze ściany pewien odcinek rury, wyrzucić ją, wstawić nową. Ale to za tydzień. A dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia materiału właśnie z wymiany zaworu spustowego. Także dzięki i za oglądanie, subowanie, komentowanie. I oczywiście jak zawsze zapraszam serdecznie za tydzień. Cześć! Hej, witam Was, cześć. Moi drodzy, jest 18 listopada. Poranek, jak widzicie, śnieżny, zima przyszła, zaskoczyła. Na szczęście mam już zimowe oponki. Powiem Wam tak. Dzisiaj mam takich sporo popierdółek, drobiazgów, także nie będę mówił, gdzie teraz jadę, co będę robił, bo nie wiem, co będę nagrywał, co będę robił. Jak da radę, będę wszystko na bieżąco nagrywał i potem Wam to wszystko pokażę. Tak czy inaczej, jest sobota. 7 rano, śniegu w cholerę, zimno, a ja muszę do pracy. Także jedziemy do pracy. Ja mam chyba 5 czy 6 punktów dzisiaj, także mam nadzieję, że coś mi się uda nagrać z tego, co na dzisiaj mam zaplanowane.
Także standardowo do zobaczenia na miejscu. No tutaj muszę zamknąć główny zawór, gdyż zaworek jest też niesprawny, no ale klient powiedział, że tam kiedyś przy okazji zaworek ten odcinający wodę do spłuczki wymienimy. Czyli muszę zamknąć główny zawór, spuścić resztę wody ze spłuczki. No i odkręcam. To też tutaj tak ciężkawo trochę szło, bo to wszystko zakamienione, stare, także trochę ciężkawo szło odkręcić, ale dało radę. Także to mamy odkręcone, ściągamy ten dekielek, odkładamy go na bok. Ten przycisk tam też już na bok idzie do wyrzucenia. Tutaj jak widzicie jest nowy zawór. No i tak, tutaj odkręcamy od spłuczki wężyk. Tutaj jak widzicie jest nowy wężyk i nowy zawór napełniający, który jak mówiłem wcześniej już wymieniłem parę dni temu. A wężyk musimy odkręcić, gdyż cały pojemnik na wodę będziemy musieli wykręcić i dostać się do spodu tego pojemnika, czyli najpierw tutaj jest w tym przypadku nakrętka taka motylkowa. Ja mam taki specjalny klucz, ale równie dobrze można to kombinerkami, jak jest mocno przykręcone, poluzować i teoretycznie zazwyczaj idzie potem już gładko i można ręką odkręcić. No, w innych przypadkach nieraz trzeba te śruby po prostu od spodu jakoś ścinać lub wyłamywać. No ale tutaj poluzowałem i ładnie się odkręcają, także nie jest źle. Czyli odkręcamy z jednej strony. No i oczywiście z drugiej strony. Tak samo poluzować. I ręką łatwo te motylkowe się odkręca. Zazwyczaj. No i jak mamy już odkręcony, czyli możemy cały ten pojemnik zdjąć. Oczywiście resztkę wody wylewamy, tam zawsze troszeczkę zostanie, po prostu wylać. No i kładziemy na plecy i tu już mamy teraz dostęp do spodu tego pojemnika. Uszczelkę, jeśli się nadaje, można wykorzystać ponownie. Jeśli nie, no to trzeba po prostu założyć nową. W tym przypadku nie była w takim tragicznym stanie, także postanowiłem ją wykorzystać. Tutaj szczypcami takimi szerokimi poluzowuję tą nakrętkę od spodu. Nie zawsze daje rady, czasami po prostu tą nakrętkę też trzeba przeciąć, żeby się dostać. To zależy właśnie w jakim stanie to jest. I jak widzicie już zawór napełniający mamy zdemontowany. I odkładamy go na bok i teraz będziemy montować nowy. I w komplecie zawsze jest nowy przycisk, nakrętka i uszczelka. Uszczelki niektóre są płaskie, niektóre są takie skośne, to trzeba zawsze zwrócić uwagę, w którą stronę się tą uszczelkę zakłada. No i teraz to od spodu dokładnie tak odkręcaliśmy, tak teraz skręcamy wszystko.
No i szczypcami dokręcić, oczywiście z umiarem. To wszystko jest plastik, to żeby nie przedobrzyć. Uszczelkę na tą nakrętkę nakładamy. No nieraz uszczelka wydaje się być w porządku, potem właśnie się okazuje, że cieknie, no to też oczywiście trzeba wymienić. Ale to już trzeba po swojemu ocenić. No i teraz od spodu przykręcamy z powrotem cały pojemnik na wodę do muszli. I tutaj w odwrotnej kolejności, najpierw ręką ile się da, potem tym kluczem czy szczypcami dociągnąć, oczywiście z umiarem, bo łatwo, jeśli się przedobrzy, może po prostu pęknąć cały pojemnik na wodę. Tu mamy jedną stronę już złapaną, teraz drugą stronę. No i tak mówiłem, tym kluczem dociągam tak do oporu, ale oczywiście z umiarem. Żeby nie przedobrzyć, bo łatwo doprowadzić do tego, że ten pojemnik na wodę po prostu może od spodu pęknąć pod zbyt dużym naporem. No i tu mamy już skręcony, teraz ustawić trzeba wysokość odpowiednią. No, przeważnie wszystkie są regulowane, także uniwersalne, także można sobie spokojnie dopasować do wysokości, jaka nam jest potrzebna. No i zakładamy wężyk. Kluczem dociągamy też z umiarem, bo gwinty plastikowe są, łatwo zerwać. No i puszczamy wodę, napełniamy cały pojemnik, jeszcze nie zakrywamy tego. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy nigdzie nie będzie wycieków przy spuszczaniu wody. No tutaj już liczniki, te zawory można zamknąć. No i tu jak widzicie nowy przycisk, a stare rzeczy do woreczka i do śmieci. I tak tutaj mamy, dobrze sobie wziąć latarkę i przyświecić, bo nieraz pokapuje tylko, nieraz ciurkiem leci. Też trzeba sprawdzić, czy do muszli nie przelatuje. No i wodę jak się spuści, to wtedy tam skontrolować, czy wszystko jest ok. Jak wszystko jest, można założyć dekiel, przykręcić przycisk i w sumie cała praca, cała filozofia. Tak jak mówiłem, no nie zawsze tak gładko idzie, ale jeszcze właśnie wysokość muszę poprawić, bo dałem za nisko i ten przycisk nie chodził tak jak powinien, czyli mała korekta. Generalnie ten przycisk powinien dociskać te wieko i nie być luźny, nie latać.
to już tylko sprawdzić, czy nie cieknie, czy dobrze spłukuje, czy wszystko odcina, zamyka i w sumie po całej pracy. Tak, tu jak widzieliście, można powiedzieć, była szybka akcja, bez jakichś tam problemów, na większych, mniejszych. Po prostu wymieniło się ten zawór spustowy, jak widzieliście tam ten zawór napełniający, wężyk był nowy, bo ja tam wcześniej już byłem, wymieniałem. No ale tutaj pan dojrzał do tego, żeby jeszcze wymienić zawór spustowy. Także teraz, no, można powiedzieć, ma wszystkie mechanizmy nowe, także parę lat teoretycznie powinno mu to posłużyć, bo to, co no, najbardziej takie podatne na przecieki, na wycieki jest właśnie wymienione, czyli zawór napełniający i zawór spustowy. A teraz jadę dalej. Oczywiście jak będę mógł gdzieś tu coś nagrać, to wrzucę tak jak zawsze. Tak czy inaczej, no, do zobaczenia na miejscu.